Witam wszystkich ponownie. Mam dzisiaj dla Was przepyszne ciasto. Lekkie, nie za słodkie, orzeźwiające, idealne na cieplejsze dni na wiosnę. I na święta również się sprawdzi. Użyłam malin mrożonych, bo teraz są maliny drogie, a mrożone można kupić w dobrej cenie. Sprawdzą się tutaj idealnie. Ciasto jest proste i pyszne. Zapraszam na przepis. Składniki wypisałam również pod filmem. Zaczynamy od ubicia białek. 4 białka z odrobiną soli. Ubijamy. Jak zaczną się mocno pienić, to dodajemy cukier. 100 g cukru. I ucieramy z cukrem około 5 minut, żeby mocno się ubiły i żebyśmy nie musieli dodawać proszku do pieczenia. W międzyczasie połączę mąkę pszenną z ziemniaczaną i kakao. Mąki pszennej mam 80 g i mam łyżkę kakao i łyżkę mąki ziemniaczanej. Zamieszam sobie na razie i odstawię na bok. Białka ubijały mi się już 5 minut. Mogę dodawać po jednym żółtku. Dalej ucierając. 4 żółtka. Teraz do masy muszę dodać wymieszaną mąkę ziemniaczaną, pszenną i kakao. Ale już mieszamy nie robotem, tylko szpatułką lub drewnianą łyżkę. Najlepiej przesiać przez sitko. Mieszamy delikatnie, tylko do połączenia się składników. Blaszkę o wymiarach 30 na 25 cm wyłożyłam tylko na spodzie papierem do pieczenia. Tradycyjnie brzegów niczym nie smarujemy. Wykładamy masę i wygładzamy na równo. Wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 170 stopni i pieczemy około 30 minut. Do suchego patyczka. I gotowe. Biszkopt studzimy. Przygotujemy teraz galaretki. Jedną galaretkę rozpuszczam, oczywiście malinową, w pół litrze wrzątku, czyli normalnie tak jak jest napisane na opakowaniu. Rozpuszczę, zamieszam i wystudzę. W drugim pojemniczku rozpuszczę 2 galaretki malinowe, ale tylko w 200 ml wrzątku. Również rozmieszam i poczekam, aż przystygnie. Biszkopt już mi wystygł. Muszę go obkroić od brzegów. Wyjąć z blaszki i zabrać papier. Biszkopt wkładam ponownie do blaszki. Nasączę go przestudzoną malinową herbatą. Malinowej herbaty nie słodziłam. Nie ma takiej potrzeby. Nasączamy biszkopt. I odstawiamy na bok. Teraz zrobimy masę malinową. Do misy robota wlałam 600 ml śmietanki kremówki. Dodaję 2 łyżki cukru pudru
ubijam śmietankę na sztywno. Możecie przykryć odrobinę miskę, bo będzie chlapać. Śmietanka ubita, dodaję do niej jogurt grecki 300 gramów. Teraz biorę galaretki, te dwie, które rozpuściłam w 200 ml wrzątku. One już przestygły, więc możemy dodawać do naszej masy. Wlewam, miksując. Masa zrobi się bardziej rzadka, ale później stężeje. I gotowe. Jeszcze tylko maliny. Mam maliny zamrożone, nie rozmrażałam ich wcześniej. Szybciej schłodzą mi masę. Mieszamy. Oczywiście możecie użyć świeżych malin, jeśli macie i jest na nie sezon. Jeśli masa jest za rzadka, dajcie jej dosłownie chwilę. Z mrożonymi malinami zacznie gęstnieć błyskawicznie. Jeśli nie macie mrożonych malin, tylko świeże, to wstawcie ją dosłownie na chwilę do lodówki. Ona za chwilę będzie już gęstsza. I wylewamy ją na biszkopt. Ciasto wstawiamy do lodówki, żeby stężało. Ciasto stężało, możemy wysypać pozostałe maliny. Do ciasta w sumie użyłam 450 gramów malin. I zalewamy galaretką, która już też wystygła, malinowa. I wstawiamy do lodówki, żeby całkowicie stężało. Najlepiej na kilka godzin lub całą noc. Po tym czasie możemy kroić. Jeśli podobał się Wam mój przepis, spróbujcie zrobić takie w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam smakowało. Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów zapraszam Was również na moją stronę swojskiejedzonko.com oraz na moje playlisty na YouTube. Do usłyszenia!